Bezpieczna granica to taka granica, na której nikt nie ginie, a bezpieczeństwo naszych granic nie stoi w sprzeczności z humanitarnym podejściem do migrantów i migrantek, którzy trafiają do Polski. Chcemy dzisiaj powiedzieć, że wspieramy jako parlamentarzyści i parlamentarzystki wchodzący w skład zespołu do spraw migracji, wspieramy apel organizacji pozarządowych, organizacji pomocowych działających na granicy o to, aby jak najszybciej w trybie natychmiastowym zaprzestać pushbacków. Pushbacki dzisiaj oznaczają narażenie ludzi docierających do Polski na narażenie ich zdrowia i życia. Oznaczają również ogromny stres i narażenie bezpieczeństwa osób, które po prostu na tym terenie przygranicznym mieszkają, obywatelek i obywateli Polski. Oznaczają także realny brak kontroli nad tym, kto na terenie Polski przebywa. Nie mają one absolutnie żadnego uzasadnienia ani z perspektywy humanitarnej, ani z perspektywy zachowania bezpieczeństwa granic i kontroli nad tym, kto do Polski przyjeżdża. Czas najwyższy, żeby tę sprawę zakończyć. Chcemy dzisiaj też, jako przedstawiciele zespołu do spraw migracji, zaprosić stronę rządową z pana ministra administracji spraw wewnętrznych do dialogu z organizacjami pozarządowymi, z organizacjami pomocowymi i do wspólnego w ramach naszego zespołu wypracowania kompleksowej polityki migracyjnej. My mówimy wyraźnie stop pushbackom. To powinno zostać zatrzymane natychmiast, bo tego wymaga zwykłe ludzkie i humanitarne podejście do ludzi. Ale również mamy dobrą wiadomość, ponieważ minister spraw wewnętrznych i administracji i również pan premier zmienił już wojewodę podlaskiego. Jak pozwolicie państwo, także jako były wojewoda podlaski, powiem jedno. Czas na to, aby podpowiedzieć, co zrobić, żeby nawet na poziomie regionalnym zająć się sprawą kryzysu humanitarnego na granicy. Wystarczy zerknąć do dwóch ustaw, do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej oraz o ustawie o zarządzaniu kryzysowym, żeby jasno powiedzieć, że kryzys humanitarny, a taką definicję sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim od kilku lat wyczerpuje, wojewoda podjął konkretne działania, które do niego należą. Jego poprzednik nie chciał, obecny może. I to jest podpowiedź, którą też daję w ramach interwencji senatorskiej, a mianowicie umożliwienie i nakaz wręcz współpracy z organizacjami pozarządowymi, tymi, które ratują życie i chcą pomagać. To jest ustawowy obowiązek również wojewody. To jest odblokowanie możliwości udziału służb ratowniczych, systemowych, również ochotniczych straży pożarnych w udzielaniu pierwszej pomocy ludziom, którzy się w lesie znajdą. To są na dzień dobry te rzeczy, które spowodują, że organizacje pozarządowe działające na granicy będą mogły same czuć się bezpiecznie i w końcu nie będą kryminalizowane za pomoc, którą niosą. Skuteczność udzielania pomocy będzie jeszcze większa, a jednocześnie zatrzymanie pushbacków będzie oznaczało, że nikt na tej granicy więcej nie będzie cierpiał, ani niestety nie będzie umierał. To równocześnie oznacza, że będzie można utrzymać większe bezpieczeństwo na granicy, bo ta współpraca, do której w tym momencie apelujemy i zachęcamy, między stroną rządową, służbami mundurowymi funkcjonującymi na granicy, a organizacjami pozarządowymi, zapewni także bezpieczeństwo dla nas wszystkich. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu przedstawicielkę Fundacji Ocalenie. Dzień dobry. Proszę Państwa, pushbacki zabijają. Od początku kryzysu humanitarnego, czyli od sierpnia 2021 roku, na polsko-białoruskiej granicy zginęło co najmniej 57 osób. O tylu osobach wiemy. Prowadzimy stały monitoring tych doniesień, przygotowujemy raport na temat śmierci i zaginień na granicy. Bardzo chcemy, żebyśmy nie musieli tego monitorować już ani o jeden dzień dłużej. Chcemy, żebyśmy nie musieli dowiadywać się o 58. ofierze tego kryzysu, ponieważ tych śmierci da się uniknąć poprzez natychmiastowe zaprzestanie pushbacków i poprzez włączenie służb powołanych do tego, do niesienia pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Jesteśmy na tej granicy od 2 lat i jeśli trzeba, będziemy dłużej. Ale chcielibyśmy przestać wyręczać państwo i państwowe służby, które są powołane do tego, żeby ratować zdrowie i życie, w robieniu tego. Apelujemy w związku z tym o natychmiastowe wstrzymanie pushbacków. Taki apel skierowaliśmy w ubiegłym tygodniu do pana ministra Kierwińskiego. Poprosiliśmy o wsparcie również pana ministra Bodnara i liczymy na to, że ta praktyka zostanie zawieszona jak najszybciej. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę o zabranie głosu dr Hannę Machińską. Dzień dobry Państwu. Ja chciałabym zwrócić uwagę na to, że wojewódzkie sądy administracyjne podejmowały już bardzo wiele spraw dotyczących właśnie wywózek. Kiedyś zwrócono mi uwagę, proszę nie używajcie słowa pushback, mówcie o wywózkach. Chciałabym też Państwu powiedzieć, że są dwa bardzo ważne działania podjęte na poziomie Rady Europy, a mianowicie rekomendacja że komisarz praw człowieka Rady Europy, która wydała tę rekomendację po wizycie w Polsce i w innych państwach, stwierdzając, pushbacki są instrumentem nielegalnym w świetle prawa międzynarodowego. Ostatnie dwa raporty, z którymi nie wiem, czy Państwo się zapoznaliście, to był raport Filipa Gonzáleza Moralesa po wizycie w Polsce i na Białorusi. Dwa raporty, które są jak gdyby bliźniaczymi formami opisu sytuacji. I tam Filip González Morales, specjalny sprawozdawca ONZ do spraw praw migrantów, mówi: pushbacki są nielegalne. Polska ma zmienić prawo. Jest to wezwanie, które, zresztą ten opis, dramatyczny opis sytuacji, dostrzeżony już na poziomie międzynarodowym, mówi o tym, że to jest warunek minimalny, który dzisiaj władze, rząd musi zademonstrować, a przede wszystkim do czego wzywamy? Wzywamy do tego, żeby rozporządzenie, które stanowiło pierwszą podstawę owych pushbacków, żeby zostało natychmiast zniesione i mam nadzieję, że będzie wypracowana polityka migracyjna zgodna ze standardami międzynarodowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu posła Franciszka Sterczewskiego. Szanowni Państwo, tak jak tutaj stoimy, zarówno z panią doktor Machińską, byłą rzeczniczką praw obywatelskich, jak i z Marianną Wertelską z Fundacji Ocalenie, jak i z wszystkimi obecnymi parlamentarzystami i parlamentarzystkami, od lat działamy na rzecz zakończenia kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. Działaliśmy i na miejscu, działaliśmy w Sejmie. Robimy wszystko, żeby ta sytuacja się jak najszybciej zakończyła. Wynik wyborów też pokazał, że Polki i Polacy oczekują zmian w państwie polskim, oczekują zakończenia bezprawia, oczekują przywrócenia praworządności, a jednym z najważniejszych elementów praworządności są właśnie prawa człowieka. Dlatego tak jak bardzo się cieszymy z natychmiastowego tempa przywracania właśnie praworządności i norm w sferze na przykład sprawiedliwości, tak samo oczekujemy, że te zmiany natychmiastowe będą się pojawiać również w zakresie prac Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dlatego nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że właśnie pushbacki, czy jak pani doktor zauważyła, wywózki muszą się natychmiast skończyć. To nie jest kwestia czy, kiedy, to jest po prostu minimum, które musi być zastosowane tu i teraz. Nie ma na co czekać. Zbliżają się święta, naprawdę wszystkie osoby znajdujące się na terenie Podlasia, zarówno mieszkańcy, zarówno osoby migrujące, wszyscy zasługują na ten prezent, żeby zatrzymać to piekło i to jest w mocy polskiego rządu, dlatego o to apelujemy tu i teraz. Również jako zespół do spraw polityki migracyjnej będziemy się spotykać w styczniu. Wysłaliśmy oficjalne zaproszenie zarówno do władz Straży Granicznej, jak i do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będziemy dalej pracować nad polityką migracyjną, nad wszystkim, co musi być zapewnione, żeby Polska nie operowała jakimiś dziwnymi rozkazami, jakimś po prostu jak na jakimś dzikim zachodzie, tylko żeby właśnie wróciła do praworządności, do norm, do respektowania praw człowieka. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to się uda, ale ten pierwszy krok, czyli stop wywózkom, stop pushbackom, musi się wydarzyć natychmiast. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę. Przepraszam bardzo, ale w tym uzupełnieniu warto podkreślić jedną rzecz, o której pan poseł również zwrócił uwagę. Ewidentnie zależy nam na tym również, żeby teraz, począwszy od wojewody podlaskiego, jak również rząd polski, o co również będzie apelowała Rzecznik Praw Dziecka nowo powołana, która pojedzie do strefy przygranicznej, żeby sprawdzić sytuację również
polskich dzieci mieszkających na pograniczu, bo cały czas warto zwrócić uwagę, że ta sytuacja jest traumatyzująca dla mieszkańców strefy przygranicznej i warto na to w końcu zwrócić bardzo mocną uwagę, ponieważ poprzedni rząd potrafił jedyne co zrobić, to dać jakieś środki na odbudowę dróg zniszczonych przez sprzęt wojskowy, natomiast naprawiona droga nie naprawi zmęczonej duszy i pokiereszowanej psychiki zarówno dzieci, jak i dorosłych i na to naprawdę czas najwyższy bardzo poważnie zwrócić uwagę i o to również apelujemy.